Zmierzamy do tego, że w Rosji przez ostatni rok bardzo źle się dzieje. Po czym to widać? Witam Państwa bardzo serdecznie w 6. odcinku z serii Jak to daleko w Kirgistanie. Tutaj znajdujemy się teraz w hostelu w Biszkeku, w którym spędziłem kilka dni na montowaniu i zbieraniu materiału, który widzieliście m.in. w odcinku 1, 2, 3, 4 i 5. No więc troszkę odpocząłem i nie odpocząłem, moi drodzy, ale ruszam dalej w drogę. Zrobiłem sobie taki izotonik. Woda, herbata zielona i odrobina soli. Ruszamy. Pulpettino, Moroccino, pulpettino. Ja już muszę jechać. Moroccino, było mi z tobą bardzo przyjemnie. Moi drodzy, to jest hostel, w którym byłem. W sensie hostel jest tutaj, tutaj jest podwóreczko. Takie trochę nieogarnięte, nie wiem o co chodzi, ale no po prostu ma pulpettino, nawet 2 koty ma. No i wyobraźcie sobie, że ten przybytek został stworzony przez Rosjanina, który po prostu tutaj w Kirgistanie robi sobie biznes. Muszę tak wyjść szybko, żeby pulpettino nie wyszedł. Do widzenia, pulpettino. Miło było poznać. Nie tęsknij za mną mocno. Ty moja, ty największa, ty perełko. Aż w oczku się łezka kręci, moi drodzy. Bo ja to taki emocjonalny jestem, że musiałem pulpettina zostać. Kto go będzie teraz głaskał? Robię to nagranie tylko dlatego, że nie chciałbym kiedyś tego zapomnieć. No bo niestety umysł ludzki ulotnym jest. Umysł, w sensie pamięć ulotna jest. Umysł wciąż pozostaje. Moi drodzy, w tym hostelu, w którym byłem, przybytek prowadzony przez boss Rosjanin. Żeby nie skłamać, 95% gości to Rosjanie, 5% to jest rotacja takich pojedynczych ludków jak ja. I tak sobie poobserwowałem tych chłopaków, pogadałem z nimi. Oni tam mieszkają w tym przybytku w ogóle, wiecie, po kilka miesięcy. Chyba rekordzista to już jest tam ponad rok. Więc dla nich mieszkanie w takim dormie 8-osobowym, 6-osobowym, no to jest pewnego rodzaju takie życie, bo w momencie, kiedy mieszkasz gdzieś przez kilka miesięcy, no to potrzebujesz spokoju. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Więc zauważyłem coś takiego w tych Rosjanach, że jak przyjeżdżał jakiś nowy turysta, jakiś backpackers, no to oni tak trochę krzywo na niego patrzyli, nie? Zresztą sam też nie czułem się tak swobodnie na początku, jak w hostelowych warunkach, że przyjeżdżasz, jest ktoś nowy, jest taka nowa energia, tylko tutaj bardziej poczułem się, jakbym przyjechał do kogoś w odwiedziny. Bo tam już była taka ubita grupa ludzi, która od kilku miesięcy dzień w dzień ze sobą bytuje. Zmierzamy do tego, że w Rosji przez ostatni rok bardzo źle się dzieje. Po czym to widać? Po tym, że w Kazachstanie i tutaj w Kirgistanie, gdzie teraz jesteśmy, jest ogromna ilość Rosjan. Ale to po prostu, w sensie młodych Rosjan. Ale to jest tak ich dużo, że to normalnie aż ciężko sobie w ogóle wyobrazić, moi drodzy. I teraz wyobraźcie sobie inną kwestię, bardzo ważną kwestię, że człowiek jak nie ma co ze sobą zrobić, to się psuje. I ewidentnie tutaj większość tych Rosjan jak ucieka od mobilizacji wojskowej, no bo dlatego też uciekają, prawda? Pytałem wcześniej kilku Rosjan, ej słuchaj, czy ta mobilizacja faktycznie ona jest taka, że ty masz na to wpływ, czy nie masz na to wpływu, że przychodzą, cię zabierają, czy cię nie zabierają. Kilkukrotnie usłyszałem, że na początku wojny nie miałeś na to wpływu, przychodzili, zabierali,
A w momencie, kiedy już sobie trwa wojna, no to była mobilizacja na zasadzie takiej jak u nas, że przyjdź, zostań żołnierzem, my ci dobrze zapłacimy. No i faktycznie dobrze tam płacą, ale nie wierzę, że tak dużo młodych ludzi uciekałoby przed mobilizacją, która jest dobrowolna. No nie wierzę, po prostu nie wierzę, bo to się po prostu kupy nie klei. Druga kwestia jest taka, że wielu młodych Rosjan po prostu obawia się, moi drodzy, tego, że granice zostaną zamknięte i nie będą mogli nigdzie wyjechać, czyli będą pod czasu. Ale cały problem, wybaczcie za tak długi wywód, ale ten wywód musi ujrzeć światło dzienne i ten wywód musi zostać na wieczną pamięć na kanale. Najgorsze w tym wszystkim, wiecie co jest? To, że jak oni tutaj przyjeżdżają, to oni nie są takimi troszkę fryckami jak ja. Że ja sobie po prostu, wiecie, gdzieś jadę, robię materiał, bo tak na dobrą sprawę to ja pracuję pewnie więcej niż ty, twoja żona, twoja siostra i twoja dziewczyna. Wiecie dlaczego? No bo ja tak, przez cały dzień chodzę, kręcę, później jak gdzieś ostoję, znajdę, to montuję przez kilka godzin, cały czas robotę robię. Więc podróż to nie jest tylko i wyłącznie takie hop-siup. A ja obserwując w tych hostelach, w tych miejscach noclegowych tych Rosjan, oni kompletnie nie mają co ze sobą zrobić. Cały czas tylko głowa w telefonie, siedzą załóżmy, nie wiem, do 3 w nocy, wstają o 13, autentycznie nie mają co ze sobą zrobić. Jeżeli ktoś może pracować zdalnie, poznałem tutaj właśnie takiego jednego gostka Rosjanina, który faktycznie no, pisze strony internetowe, koduje, jakieś tam rzeczy robi. No to faktycznie on miał tak poukładane to życie. Wstaje, koduje i wiecie, i po prostu ten czas ma wypełniony, tak powiedziałbym, produktywnie. Pozostali, no szok. Po prostu takie miotanie się od jednej do drugiej strony, które, powiedziałbym, zjada ich od środka. Dobra, koniec tego wywodu. I jeszcze kolejny aspekt. Źle poszedłem, na bank źle poszedłem. Kolejny aspekt, że przez ostatni rok w Rosji ich wynagrodzenia w rublach po prostu dostały tak po dupie, ponieważ rubel w stosunku na przykład do dolara to po prostu idzie tak totalnie w dół. Tam się, moi drodzy, nie przelewa. Tutaj suknie, garsonki, wszystko co znamy z zeszłych czasów. Najchętniej w życiu, w podróży, to bym w ogóle nie zaglądał do miast, do dużych aglomeracji, ponieważ to tak, i stresu więcej, i chodzenia więcej, i betonu więcej, ale niestety w tym fachu podróżniczo-youtubowym nie da się tego ominąć. Ktoś zapyta, dlaczego kierownik? Wszystko się da. Oczywiście, wszystko się da, ale kosztem czegoś. Moi drodzy, gdybym nie zaglądał do dużych aglomeracji, do dużych miast, takich jak na przykład tutaj Biszkek w Kirgistanie, to nie mielibyście co oglądać. Ponieważ dzięki temu, bo ja mogę zmontować gdzieś na jakiejś wsi film, ale dzięki temu, że jestem w dużym mieście, mam też dostęp do dobrego internetu. Więc jestem w stanie po prostu wrzucić wam ten film, żebyście mieli co oglądać po pracy, albo nie tylko po pracy. Więc takie to życie. ...166, tam mamy 100. Ale marszrutek, zobaczcie ile marszrutek. Kurde no. A, dawaj. Kurde, się zagapiłem, czerwone.
Nie ma lepszej pory, żeby wyjechać z dużego miasta jak poranek, bo później tak się zaczyna, taki tłok, taki w ogóle kocioł. Tutaj widzicie, dzieciaki idą do szkoły. Powiem wam, że tutaj w Kirgistanie ewidentnie jest przyrost naturalny. Biorąc pod uwagę, że 80% ludzi mieszkających w tym kraju to muzułmanie, a w muzułmańskim takim systemie rodzinnym, no to wiecie, to jedno dziecko to jest nic. To jest nic. Jedno, dwójka to w chrześcijańskim. W muzułmańskim taka trójka to takie totalne minimum. Trójka. Czwórka bym powiedział. Teraz musimy się przebić na drugą stronę i łapać stopa. Ale przyznam szczerze, że mnie zmogło. Nie wiem, o co chodzi. Jest 11 po 11. W sumie jakoś tak mi energia opadła, ale taka jakby chęć trochę mi opadła, ale tylko na chwilę, bo z drugiej strony powinienem się cieszyć. Wyobraźcie sobie, że na południu Kirgistanu udało mi się nawiązać kontakt z takim Adamem. To też jest Polakiem, to też jest dość ciekawe, ponieważ on mieszka w rejonie Osh, bliżej Uzbekistanu. Dzięki, Paweł. Jeśli dojdzie do spotkania, to będzie naprawdę fantastycznie. A teraz jesteśmy na takich malutkich wioskach za Biszkekiem, 40 km. Widać, jak co druga chata stoi po prostu odłogiem, albo można ją po prostu kupić najzwyczajniej w świecie. Więc widać, jak ludzie wyprowadzają się albo do Biszkeku, albo po prostu z Kirgistanu. Albo nie tylko do Biszkeku, albo też po prostu do większych miast, które dają większe możliwości. Dzisiaj spotkałem gościa, który dojeżdża do pracy 2 godziny, a wraca 3 godziny, bo jak wraca, to są ogromne korki. 5 godzin w drodze. Mam nadzieję, że wy tak długo nie dojeżdżacie. Dajcie znać w komentarzach, czy dojeżdżacie, czy nie do pracy, a jeśli dojeżdżacie, to ile wam to zajmuje. To na pewno będzie taki ciekawy punkt odniesienia dla pozostałych czytelników, którzy będą oglądać vloga. Muszę się napić kawy, bo jestem po prostu tak śpiący, że normalnie szok. Ja tutaj łapię stopa, a widzicie za mną tą Waćmość Kinie, ona też łapie stopa. I teraz się zastanówmy. 3-3-2. Teoretycznie mógłbym jechać tym, ale tym nie pojadę. Z 2 przyczyn. Po pierwsze, zatrzymuję się 25 razy, a po drugie, w sensie na przystankach, a po drugie, tam nie ma gdzie siedzieć, to bym musiał kucać. Dobra, łapię stopa. To łapie stopa, ten będzie żył długo i szczęśliwie. To łapie stopa, ten będzie zdrów jak rybka. To łapie stopa, ten w końcu złapie. Hej, kierowniku nasz. Hej. Tutaj pan mówi, że śmietnik Europy, z samochodów tak dużo jest samochodów, moi drodzy. Teraz jedziemy sobie z panem autostopem. Tutaj, jak nazywa się город? Город Беловодск. Bielowodsk. Mój koleżka tam pojechał czerwonym autem. Wysadził mnie tutaj, gdzie trzeba. Pogadaliśmy trochę. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, bo ja zawsze jak jadę teraz autostopem, to zawsze pytam, czy zapłacić. Jedni mówią nie, drudzy mówią ile dasz, no to ja tam płacę. Pogadałem sobie z tym gościem i on powiedział takie coś ciekawego, bo powiedział, że tutaj w te rejony w ogóle Kirgistanu przyjechali za Mikołaja II Ukraińcy i oni osiedlili się tutaj w dolinach, tutaj gdzie nie ma gór, bo tutaj nic nie było. On opowiadał, że Kirgizi mieszkali tylko i wyłącznie w górach. Mieszkali w górach, ale... Nie, fajnie. Dzięki, Paweł. Oni mieszkali w górach, ale jak z Mikołajem II przyszli Ukraińcy, oni się tutaj osiedlili i oni zaczęli tutaj stroić miasteczka. Oni zaczęli tutaj siać zboże, oni tutaj zaczęli hodować zwierzęta i się okazało, że można żyć lepiej niż w górach. I rzecz jasna, później Sowiecki Sojus, później, moi drodzy, kołchozy, ale jak on wspominał ze łzami w oczach kołchozy, mówi: człowieku, tutaj był kołchoz Lenina, tutaj był kołchoz Stalina, tutaj my robiliśmy, zarabialiśmy pieniądze, z jakimś sentymentem, nie? No co prawda on teraz ma 8 hektarów ziemi, to on jest pan, on mówi: człowieku,
Ja to jestem pan. Bo ja tak, chcę, pracuję, nie chcę, leżę. Chcę do Stanów, to se jadę. No i pogadali, no. Dobra, idę się napić kawy, moi drodzy, żeby mi morale wróciły. Może loda zjem. O, wtedy na pewno morale wrócą. Teraz muszę przejść na drugą stronę, ale w międzyczasie wam trochę pobajdurzę. Ktoś w komentarzu napisał, bo ja czytam wasze komentarze, dlatego też bardzo często proszę o ślady węglowe, żeby pewne rzeczy móc sprostować. Czasami jesteście w stanie mnie naprostować, bo czasami też się mylę i też się uczę od was. Ktoś napisał w komentarzu: kierowniku, jak można porównywać Kazachstan z Mongolią? Moi drodzy, wbrew pozorom Kazachstan ma więcej wspólnego z Mongolią niż się może wydawać. Po pierwsze, koczowniczy tryb życia. Po drugie, Kazachów jest może z jakieś 50% tylko i wyłącznie, ponieważ kolejne 50% to Rosjanie i inne nacje, które po prostu tutaj, tam w Kazachstanie się skumulowały. Pomijam już kwestię deportacji, ale też kwestię po prostu tego, że sami tam przyjechali szukać lepszego jutra. A co najważniejsze, jak pokazuje historia, jak się troszkę bardziej zagłębicie i poczytacie sobie o Czingis-Hanie i zdobywanych rewirach, no to zobaczycie, że Mongołowie dotarli tutaj, znaczy nie tutaj, no tam na kazachską ziemię, bo ja taki jestem w Kirgistanie, głową trochę w Kazachstanie, w Kazachstanie trochę w głową i trochę w Kirgistanie, to zrozumiecie, że tutaj Mongołowie też byli, a Mongołowie mieli tak, że swoje geny bardzo często zostawiali wbrew woli kobiet, więc jak najbardziej można powiedzieć, że można porównać Kazachstan do Mongolii, moi drodzy. Jak się popatrzy też przez aspekty kulturowe i to, jak żyją, w jaki sposób żyją, no to jak najbardziej macie praktycznie 1 do 1. Zobaczcie, jak pięknie przedstawiony Kirgistan na zegarze. W ogóle cała powiedziałbym kwintesencja Kirgistanu w jednym miejscu na zegarze. I dużo takich wstawek. Teraz jestem tutaj w takiej kafeterii. Kawkę mi tutaj, kawkę mi tutaj, привет, bro, rady. Kawkę mi tutaj robią i zobaczcie, jakie tutaj mają fajne siedziska. Zaraz tutaj sobie z kawką usiądę, moi drodzy, przysiądę i będę sobie tutaj chillował przez chwilę, ale zobaczcie, jak cukier no jak po prostu powiem wam tak, jak kocham takie klimaty, lubię to po prostu. Nie wiem, może ja się trochę mentalnie zatrzymałem na tym, co pamiętam troszkę z dzieciństwa, ten taki, że to życie nie było takie perfekcyjne, że to życie nie było takie czyste, że to życie nie było takie, powiedziałbym, wyidealizowane, zamknięte. No zobaczcie, jak miło tutaj z miłością, kawa rozpuszczalna. Pani wsypała trochę prochu, zalała wodą i wsio. A myślałem, że wypiję taką czarną zalewajkę. To by była tak idealna w klimacie. Kafe się wypiło i można jechać dalej. Bardzo lubię rozmawiać z lokalnymi, dlatego też czasami tak żmudnie idzie droga. A wszystko po to, żeby dostawać informacje z pierwszej ręki. Bo nie sztuką jest teoretyzować. Prawda jest taka, jaka funkcjonuje lokalnie, nie inaczej. To co w książkach, to co w internecie, nie zawsze pokrywa się z realiami, a ja lubię tutaj na kanale, jak to daleko, dzielić się z wami po prostu tym, co realne, tym, co działa i tym, co nie działa faktycznie. Więc dlatego też tak niekiedy żmudnie nam to idzie. To jest dość ciekawe, że za śmiecenie jest 10 000 somów. Proszę bardzo, ile syfu. Proszę bardzo, ile tam syfu. Taka kara nikogo nie przestraszyła. A 10 000 somów to dużo. To bardzo dużo. Jak 1000 somów to jest jakieś tam 45 zł załóżmy, no to 45, 450 zł. To dużo tutaj na tutejsze. Taka kara za śmiecenie. Ale jak widać nie działa na ludzi. Jedziemy do Osz, 610 km. Jacie. Tutaj ten wielbłąd świadczy o tym, że tam prawdopodobnie szedł jedwabny szlak tamtędy. Więc jak tylko będzie możliwość, to się oczywiście rzecz jasna zatrzymamy. O, ale kawał drogi jeszcze, o kurczę. Mając taką toaletkę i nie skorzystając z niej, no to wręcz powiedziałbym hańba. Idę siku zrobię. Tutaj trzeba uważać, bo jest ograniczenie 60 kroków sandałowych.
fotoradar może nas zdjąć. Zobaczcie, teraz mamy okazję patrzeć na sieciówkę. Sieciówkę, która dystrybuuje gaz. 20, prawie 9 sum, bo tutaj są sumy są w Uzbekistanie. To jest złoty 45 za litr gazu. Tam będzie już zaraz benzyna. Zaraz wam powiem, ile kosztuje tutaj benzyna. Tutaj kolejna stacja, nazywa się Rosja, dumnie Rosja. I tutaj mamy tak, tutaj mamy cennik, moi drodzy. 95, 71 to jest 3,50 za 95, a 92 to jest 65 som, to jest 3,22, czyli o połowę mniej niż w Polsce. Dobra, nie ma co, stoję, łapię stopa. Bez towaru, moi drodzy, nie ma podróżowania. O kurde, goździk mi upadł. Cholera. Jasna, wielka strata kierowniku. Możliwe, że jedząc goździki przeżywam te wszystkie że przeżywam te wszystkie podróże, bo goździki to jest plus 20 do życia. Z Pawlakiem, z Alim tutaj jedziemy. Ali szofer, masz maszyny. Zasuwamy bardzo pomalutku, za jakieś 40 na godzinę, ale najważniejsze, że, moi drodzy, jedziemy do celu. 600 km jeszcze zostało. Z chłopakami sobie rozmawiamy. Wyobraźcie sobie, że Ali, Adin syn, Adin, da? U Aliego już jeden syn jest. Свадьба, сколько? 18 лет. 18 lat. Свадьба 18 lat u Aliego. No, a u nas zobaczcie, kto by poszedł 18 lat. Krasiwo, Ali. Zobaczcie, jak już jesień widać. Zieleń, czerwień, żółty kolor w górach. Teraz będziemy wjeżdżać praktycznie w doliny i przez kolejne 400 km będą tylko i wyłącznie, moi drodzy, doliny. Więc będzie grubo. Nawet jeżeli nas noc zastanie, to po środku srogich gór. No i temperatura może spaść do takiej, do której byście nie chcieli, żeby spadła. A ja nie mam wyboru. Wyskoczyłem od chłopaków. Zobaczcie, jaki piękny widok. I idą sobie koniki. Z klaczy, klacz daje mleko, jak ma małe. I z tego mleka od klaczy robi się kumys, moi drodzy. Piękny widok. Tutaj chłopaki jadą. Tą właśnie maszyną jechaliśmy, ale właśnie jest ale. A właśnie wyszedłem od nich, bo poprosili mnie, że tam jest punkt kontrolny. No i żebym przeszedł po prostu ten punkt kontrolny pieszo. A ja po prostu już z chłopakami nie chcę jechać, bo oni bardzo wolno jadą. I co prawda oni jadą do Oszu. Jeszcze raz machu dla wszystkiego. Trzymajcie się, mordeczki. Jadą do Osz. 19 godzin będą jechać. No. Trzymajcie się. 19 godzin, moi drodzy. A ja to wolę trochę... Podejdę trochę, podjadę jakimś innym autem, a nie chcę im przypału robić, więc ja pieszo sobie tutaj ten checkpoint przejdę. Niestety ząb czasu nie oszczędza przedsiębiorców w Kirgistanie. Dużo widać takich właśnie napisów. To jest napisane prodam, czyli sprzedam. Niestety. A tutaj czarinka mała. Ojejku, czarina. Siemka, siemka. Wiecie, że taka czarina? O. No, o nie zauważyłem tamtego. Taka mała czarina to może nie oszczędzić skarpety, a jak... No czarinka, spokojnie. No jojo, jaki fajny. O, ja bym go spuścił z tego łańcucha. Trochę się boję podejść. Dobra, Sosnowka. Faktycznie jest jakiś checkpoint. Co to zaraz? O, jeszcze kolejna czarina. Cicho, co wy? Spokój, czarina. Jest checkpoint. Sosnowka. Idziemy bokiem. Proszę zobaczyć.
Autoholowanie 24 godziny na dobę. Mamy polskie wstawki polskie. Aż mi słowa zabrakło. Moi drodzy, to jest to, czego w podróży szukam. To jest to, gdzie czuję prawdziwą wolność. Proszę zobaczyć. To jest właśnie to. A my teraz, delikatnie ujmując, bokiem przejdziemy sobie jak gdyby nigdy nic, niczym Kirgiz na stepie. Patrzcie jaki nie, to nie Polonez, nie wiem co to za fura. Ale idę sobie bokiem, tak jak wiecie, nigdy, jakby nigdy nic. Na tym się nie zatrzymuję, butuję szybko, brak kontaktu wzrokowego. No dobra, zerknę. Zerknąłem, wszystko elegancko. Zobaczcie jaki sklep w takich okolicznościach. W tychże, dzięki Paweł, w tychże okolicznościach będę kończyć tenże odcinek. Kontrolę przeszliśmy, tam jeszcze jest jakaś druga, no ale to nic. Mam nadzieję, że przejdziemy. Będę kończyć ten odcinek. Bardzo dziękuję za wspólną podróż. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Jak to daleko w Kirgistanie. Polecam nadrobić Kazachstan, ale też w międzyczasie, kiedy macie wolne, to po prostu obejrzyjcie sobie inne serie na kanale. Tam na kanale jest zakładka playlisty, więc śmiało. No i co najważniejsze, zastanawiam się nad jednym. Dlaczego jeszcze nie zamówiliście książki Ludzie Drogi? Ponieważ książka Ludzie Drogi, jeżeli ona się wyczerpie, no to nie będzie jej po prostu. Mówię tutaj o papierowej wersji. Zatem koniecznie książeczkę zamówcie, tym samym wesprzecie kierownicze działania, dodacie skrzydeł. Więc nie myślcie długo, tylko działajcie. Trzymajcie się. Ślad węglowy, poczta sandałowa i łapeczka. I działamy dalej. Czołem! Co to jest, kierowniku? To co, autostrada? Co to jest? Bo ja już sam nie wiem, kierowniku.